Hej, witam wszystkich, z tej strony Razimi, zapraszam na 6. odcinek mojego poradnika do gry Lies of P. No i w ostatnim odcinku uratowaliśmy tutaj fabrykę Venigiego, też jego samego oczywiście uratowaliśmy, no i pokonaliśmy bossa, dokładnie w tym miejscu walczyliśmy z takim ogniowym przeciwnikiem, no i teraz tak naprawdę nie zostało nam nic innego jak iść dalej, co będzie za tą fabryką, co się znajduje, no tutaj nam też gra powiedziała, że mamy iść, także ruszajmy oczywiście, zobaczymy co będzie tutaj dalej ciekawego. Także przechodzimy sobie przez drzwi. No i powoli też oczywiście te tereny fabryki będziemy opuszczać. Czeka na nas całkowicie nowa lokacja, do której będziemy powolutku zmierzać. Troszkę też tutaj ciemno. Ja w sumie nie mogę zapalić sobie latareczkę. Będzie zawsze to troszeczkę widniej. I ogólnie polecam ją zawsze mieć zapaloną, nawet jak gracie samemu i macie dość dobrą jasność. Zawsze to jakoś ułatwienie, no i też łatwiej namierza te motyle latające. To zobaczcie, w ogóle wybuchowy obiekt, to lepiej to zostawmy. Mamy też jakiś przedmiot, kanister ogniowy. Okej. Czyli przedmiot oczywiście do rzucania. No i tutaj mamy, zobaczcie, już kolejnych przeciwników. No ale to są ci klasy przeciwnicy, którzy nam problemu sprawić nie powinni. No znamy ich dość dobrze już. Idzie jeszcze jeden. No ale widzicie, spokojnie na 2 ciosy sobie pada. Mamy też fragment promienistego ergo, spoko. Tutaj nic dalej nie ma, także ruszamy. I zobaczcie, że przed nami będzie jakaś kopalnia. To jest nawet wóz z węglem jakimś. O, ktoś tutaj sobie wstaje. No, może i byś nas doskoczył, gdybyś nie wydawał takich głośnych odgłosów. Tak to na spokojnie się ciebie spodziewaliśmy. Okej, tutaj jak widzicie już jest po prawo schowany. No, jest to taka dość oczywista oczywistość. A, chyba to miało nam pokazać, że te obiekty rzeczywiście wybuchają. Albo jakbyśmy nie byli rzeczywiście ostrożni, mogłoby nas to zaskoczyć. No ale raczej to było dość oczywiste, że tutaj będzie jakaś pułapka na nas zastawiona, więc dość łatwo się było tego domyślić. A tymczasem lecimy dalej, rzeczywiście przez tą kopalnię będziemy musieli tutaj przejść. No zobaczcie. Mamy tutaj dużo wybuchowych obiektów, dużo jest też przeciwników, więc trzeba tutaj na pewno będzie uważać. Tutaj mamy pierwszego, no taka średnia, tak średnio bym powiedział, że się schowałeś tutaj. Okej, tutaj mamy fragmenty ergo, okruch gwiazdy. I zobaczcie, tutaj mamy już jakiegoś przeciwnika, co rzuca w nas. A nawet 2 ich tam jest, to musimy tu w miarę szybko przebiec i ich oczywiście rozwalić. Dlatego też wolę przejść do lokacji od góry, bo właśnie tutaj są ci przeciwnicy rzucający. Jak sobie ich szybko wyeliminujemy, to będzie tak naprawdę o wiele łatwiej, bo nie będziemy musieli się przejmować, jak ktoś nad sam z góry trafi czymś. Jeszcze jakbyśmy obok beczki byli, to już w ogóle by nas to mogło nieźle trafić, dobre obrażenia byśmy mogli dostać, no i nie ma co oczywiście ryzykować. I tutaj zobaczcie, mamy kolejną skrzyneczkę. I co tam ciekawego? Klucz nastawny i rękojeść klucza nastawnego, czyli nowa broń. Możemy ją zobaczyć. No nie ma on żadnych tutaj obrażeń, na przykład elektryczności, ale zawsze można by wymontować rękojeść, bo zobaczcie, że obrażenia są dość potężne. Jak ta broń wygląda? Czy to będzie jakaś ciężka broń? No, powiem wam, że no niezłe wymachy robi, ale nie jest to absolutnie mój styl, troszkę za ciężka ta broń. Ale myślę, że rękojeść mogła być ciekawa, myślę, że potem, no bo oczywiście z tej broni nie będziemy przez wieczność korzystać, myślę, że na start jest dość dobra, ale potem byśmy oczywiście poszli w coś lepszego, to myślę, że trzeba będzie się z jakąś rękojeścią pobawić i z mieczem. Ja generalnie jak grałem za pierwszym razem, to całą grę przeszedłem z tą głowiną. A nie pamiętam z którą rękojeścią, chyba z tego topora. Ale generalnie no ta rękojeść mi się dość mocno spodobało. Znaczy no ta głowina mi się dość mocno spodobała i fajnie mi się nawet nią grało. Ale tutaj zobaczymy, pomyślimy, coś fajnego wybierzemy. Dobra, to spróbujemy temu na głowę zeskoczyć. Pięknie. O to chodzi. Tutaj mamy kolejnego jeszcze. O to szybko go załatwimy. Jeszcze ktoś? Posłyszałem ten charakterystyczny śmiech, no jest. Dobra, załatwiony. Jeszcze księżycowy kamień nowy nam dał, spoko. Ogólnie bardzo dużo leci tych ulepszeń podstawowych do broni, także naprawdę można się tutaj nieźle bawić. Też potem będziemy mieli takie specjalne... Okej, tego nie rozwalimy. Broni od bossów, też oczywiście z bossów będziemy mogli u pewnego NPC wymieniać przedmioty. A tutaj na pewno będzie pułapka, co? Niemalże pewne. Także na pewno będziemy się tutaj jakoś śmiesznie bawić, jeszcze jeśli chodzi o brońki. O, księżycowy kamień nowy przymierza, to jest to potężniejsze ulepszenie do broni. Właśnie nie wiem, czy tego nam nie było potrzeba, żebyśmy tą broń mogli jeszcze bardziej umocnić. Także się zobaczy. O, i zobaczcie, idzie ten mini bossik kolejny. Nie jest on jakoś super potężny.
O, nie jest on jakoś super potężny, akurat mnie walnął, co? No mam za swoje. Okej, tutaj teraz uciekamy, bo on teraz będzie ogień pod siebie wypluwał. Generalnie już mu elektryczność nabiliśmy, więc spoko. Ała, no niepotrzebnie to zrobiłem. Dobra. Troszeczkę za agresywnie może. Dobra, wyleczmy się. No dawaj, biegnij. No, ten atak jest dość spoko. No generalnie on ma dość takie łatwe, jak widzicie, ataki. Raczej jest taki dość powolny, tylko trzeba na ten ogień u niego uważać, a tak to jakoś się go zabija. Może użyjmy jeszcze specjalnego ataku, jeszcze raz ogłuszony. No i ładnie. Amulet tragarza. O, i to jest amulet, który na pewno sobie założyłem od razu. A jak sama nazwa wskazuje, zwiększa limit obciążenia. No idealnie. To ten amulet naprawdę praktycznie zawsze warto nosić. Tym bardziej, że wiadomo, będziemy sobie nowe rzeczy zakładać, nowe ulepszenia, nowe bronie. Na to wszystko waży, więc taki amulet tragarza myślę, że spoko. A jednak szybkie przewroty są bardzo ważne. No bo jak to teraz wygląda? Teraz mamy 49-50% obciążenia. Idealnie praktycznie. I zawsze chcemy mieć tego obciążenia jak najmniej. No i dobra, wyszliśmy z tej kopalni, jesteśmy pod księżycowym miastem. Oczywiście mamy aktywowany Stargazer. Mamy, widzę, że jeszcze jeden chyba jeden level upik, dobra. To wracać chyba nie będziemy, ale jeden level możemy sobie dać. Zobaczmy, tylko z czym nam się ta broń skaluje? Zawsze mam to sam problem. Motoryka, technika, zaawansowanie. Najbardziej z motoryką i zaawansowanie. To wiecie co, tak myślę, że może damy sobie w Vigor. Wiem, że to jest kompletnie nie to, co mówiłem, ale Vigor będzie dobry. Vigor i Witalność teraz nabijemy sobie na 15, tak mi się wydaje. Będzie to spoko całkiem, bo będziemy mieć dużo życia, dużo energii, a potem jeszcze się zastanowimy, jaką broń wybierzemy. O, tu w ogóle ktoś nie żyje. These bodies. Could they be from Moonlight Town? Whoa, did puppets do this? No i tutaj już powiem wam, że wchodzimy w rejony dość ciekawe. Tego, że tutaj niedługo będziemy mieć nowych przeciwników, całkowicie nowych. Jeszcze nie teraz, ale no niedługo już oni będą. Widzieliśmy już ich, tak jakby. Oczywiście nie żywy, jakby takich, mieliśmy taki troszkę przedsmak. O, zobaczcie, tutaj w ogóle się załamie. To chyba? Nie, dobra. Nieważne. Mieliśmy przedsmak już trochę tych przeciwników, ale jeszcze z nimi nie walczyliśmy. Troszkę ich po prostu widzieliśmy, tak jakby gra nam sugerowała, że oni niedługo będą. Okej, mamy tam zejście w dół, możemy tutaj w ogóle jakoś skrótem sobie przejść. Ale na razie chodźmy może po ludzku tą lokację przejdźmy tak jak nas prowadzi, a potem będziemy sobie jakoś działać bokiem. Dobra. Tam widzicie, już ktoś wstaje, ten pewnie będzie w nas rzucał. No oczywiście, że tak. A tutaj jeszcze jeden. Przydałaby się generalnie tutaj ta linka, co przyciąga te marionetki, no ale nie wyposażyłem sobie jej, tylko mam tą drugą rękę. Ała. Z której w sumie mało co korzystam, może teraz skorzystamy. Już wiem, dlaczego mało z tego korzystam, bo nie umiem tego używać do końca. Okej, tak to działa. No, spoko. Jakby dużo obrażenia zadaje, ale jakoś ja nie jestem tego przekonany. Ostrze piły też przedmiot do rzucania. Tutaj coś ciekawego. Termit. A termity też zawsze spoko. To przedmioty rzucające ogólnie się będą nam przydawać na pewno w przyszłości na tych różnych bossów, bo to jest fajny motyw, żeby ich podobijać. Bo sobie często niechętnie do nas podchodzą. I to jest tak, ja bardzo sobie spodobałem wykorzystywanie tych przedmiotów takich specjalnych do rzucania. Dobra, mamy tutaj mościk. Na mościku już widać ktoś do nas idzie. Generalnie ta lokacja już może to... O właśnie, wiedziałem, że będziemy musieli tutaj spać, tylko nie pamiętałem, czy to był ten most. I okej, i tak sobie dołem przejdziemy, spoko. Ta lokacja jest dość krótka i będzie nas prowadziła do takiej bardziej głównej lokacji. Zobaczcie, będziemy mieć motyla. No, gdzie ty jesteś? Jesteś, dobra. O, nawet dwa są. Oczywiście, jak widzicie motyla, to zostawiacie wszystko, co robiliście i się rzucacie za nim. Nieważne, co by się działo. Księżycowy kawałek półksiężyca. Dobra, super. Dwa dostaliśmy takie. No to jest takie typowe w Soulsach. Jeśli widzicie jakieś te kryształowe, w Soulsach są to kryształowe jaszczurki, tutaj są te właśnie w te motyle. Jeśli widzicie to, rzucacie wszystko, co robicie i ganiacie je jak głupi, nawet możecie zginąć. Ważne, by je załatwić. Także myślę, że spoko. Czy tutaj coś jeszcze będzie? Bo tu mi się wydaje, że tu jest zamknięta droga. No jest jakiś grób, to możemy zobaczyć.
Przewodnik po Księżycowym Mieście. Księżycowe miasto to najniżej położona część kratu, w której pątnicy przygotowują się do swojej podróży. Od kiedy święty Frangelico spotkał anioła o jednym skrzydle i założył kościół, stało się ono znane jako miejsce, z którego pielgrzymi zabierani są kolejką do katedry i przygotowują się do wyruszenia. Gdy Andreus został wyznaczony na kapłana, był u szczytu swojej reputacji. W tamtych czasach Krat był tylko ubogim miasteczkiem na prowincji, jednak Andreusowi to nie przeszkadzało i poświęcił się opiece nad ludźmi. Powiadano nawet, że powrócił sam święty Frangelico. Księżycowe miasto aktywnie wspierało kapłana w jego dobrych uczynkach, a jego mieszkańcy działali wspólnie ku sprawie szerzenia Bożego Słowa. Decyzję o przyjęciu z zewnątrz alchemików i wskrzeszeniu Kratu podjęto w Księżycowym Mieście. W końcu to tam narodził się Krat, jaki obecnie znamy. Ówczesna kolejka została zastąpiona przez linową, a niepozorna wioska przez miasto przyszłości, lecz nasze wartości pozostają niezmienne. Tak jest. Anioł otulił świętego Frangelika swym skrzydłem, gdy ten zaniemógł na mrozie, tak dziś powinni sobie pomagać ludzie. Miejsce położone poniżej wszystkich innych, księżycowe miasto jest świadectwem trwałości tej cnoty. Okej, czyli mamy troszkę napomnienia do tego miejsca, gdzie będziemy iść. Czyli do tego świętego miasta. Okej, tutaj spadliśmy, ale widzę, że generalnie nic tutaj specjalnego nie było poza tym przewodnikiem. No i te dwa motyle też bardzo fajne, bardzo spoko. I tutaj zaraz będziemy mieli przejście dalej, tylko wpierw może... Dobra, wpierw to ja w ogóle chyba pójdę... Właśnie pytanie, czy teraz iść się wyleczyć? Bardzo dużo życia tutaj straciłem. A tutaj będziemy mieć zaraz walkę z bossem, jakby nie patrzeć. Dobra, wiecie co, ja się cofnę. Ja się jednak cofnę. Dwie buteleczki życia to jest dla mnie stosunkowo za mało tutaj. Też głupio je tu trochę straciłem, a tutaj tą lokację można przejść tak naprawdę spoko, bo tam boczkiem się przejdzie i nie będziemy tak naprawdę z nikim walczyć. Więc myślę, że nie zaszkodzi sobie tutaj odpocząć. Tym bardziej, że zawsze lepiej być przygotowanym. Dobra, mamy 5 buteleczek, tak jak powinno być, 5 ogniw pulsu. Tutaj po lewo będzie ten jeden przeciwnik, z którym też wcześniej walczyliśmy, prawda? On sobie tu idzie. No i teraz sprytnie sobie przejdziemy tutaj tymi... O, tutaj sobie zejdziemy i zobaczcie, tutaj będziemy po drugiej stronie, tak naprawdę tylko paru przeciwników po drodze, a tą główną część tej lokacji ją ominęliśmy, chociaż tak jak mówię, no ta lokacja jest dość mała, bo właśnie ona nas prowadzi do tego miasta, co jest na górze, tą kolejką się tam dostaniemy. Jeszcze tutaj tylko tego możemy załatwić, ten nam będzie przeszkadzał. No i dobra, jeszcze coś wyrzucił termit, bardzo fajnie. No i teraz możemy sobie tu pozwiedzać. Tutaj jak widzicie mamy jeszcze paru... Aha, to tutaj jeszcze było to. To szkoda, że to tak zrobiłem. Okej, drzwi się za nami zamknęły. Gdzie jest ten rzucający? Tu jesteś, dobra. O, trochę ich tu rzeczywiście jest. No dobra, ale to... I tak ładnie poszło. Najwyżej jedno ogniwo pulsu zużyjemy 4, to jeszcze jeden. No patrzcie, trochę ich się tu na nas rzuciło jednak. Okruchy gwiazdy, spoko, termity. Jak widzicie, te okruchy gwiazdy naprawdę ich sporo przeżywamy, także tych NPC do walki z bossami można sobie naprawdę tutaj przyzywać. Nawet szczególnie jak macie z jakimś bossem problem. Standardowy, odporny na korozję przetwornik Związku Pracowni. To jest chyba ten przedmiot? Redukcja obrażeń fizycznych większa, od ognia mniejsza, od elektryczności trochę mniejsza, od kwasu większa. Dobra, to zakładamy, dlatego że tutaj niedługo będą przeciwnicy, którzy będą głównie właśnie jeśli chodzi o kwas. I nowy rodzaj, więc to na pewno się przyda. Dobra, tutaj mamy jeszcze ostrze piły, no i tutaj mamy dźwignię i otworzymy sobie to przejście, które nam zamknęli. Także spoko. Tutaj coś na tym cmentarzu. Nie, tutaj mamy niewidzialną ścianę, także została nam jedna droga. No i jest ta kolejka przed nami, jak widzicie. Ale oczywiście dostanie się do niej nie będzie takie proste, bo będzie strzegł jeden z NPC. Jeden z ludzi. No wiadomo, walka z ludźmi taka prosta jak z marionetkami nie jest. No i on oczywiście wpuścić nas chcieć nie będzie. Do you want to go up, child? I'm sorry, but the train isn't in service anymore. The cathedral isn't the sanctuary it once was. The people who went up there
never returned. I still don't know what happened, but I do know this. The cathedral is off limits. Forever. If you're determined to pass, you must prove your identity. Who are you? Are you a stalker? No i zobaczcie, możemy ją okłamać, wtedy będziemy z nią walczyć, albo nic nie robić. No, okłamiemy ją, bo chcemy się tam dostać, może się uda bez walki. Interesting. I thought all the stalkers died when the workshop tower collapsed. As for me, I'm as good as dead. A sinner who lost everyone I ever loved. I have no right to stop someone as determined as you. Please be safe up there. Okej, czyli jak widzicie, wcale nie musieliśmy tu walczyć, wystarczyło, że ją okłamaliśmy. Klucz otrzymany od rozgrzeszonej uruchamia kolejkę linową do katedry świętego Frangelika. Niegdyś kolejka linowa nosiła miano świętego pociągu wożącego pielgrzymów do katedry świętego Frangelika. Dziś wiezie pasażerów do krainy umarłych. Spoko, a pytanie, czy ja mogę z nią zawalczyć, bo chciałbym. Please be safe. No niestety, już nie mam takiej opcji. Generalnie ona ma taki wielki błot, to ta walka z nią też nie jest jakoś super skomplikowana, po prostu trzeba ją backstabować i w miarę uważać. Please be safe. A, mogłem zrobić ten drugi, mogłem nic nie robić, wtedy byśmy z nią zawalczyli. A, trudno się mówi. Nic tak ciekawego z niej nie leciało, także spokojnie. Aczkolwiek szkoda tego, bo mogliśmy trochę ergo zdobyć, jakąś nową, może jakąś nowy strój. No, generalnie, wiecie co, warto też tutaj kłamać, bo tym bardziej stajemy się... O, gra zlagowało, stajemy się coraz bardziej z człowiekiem. Ladies and gentlemen, welcome aboard the Pilgrim's Cable Railway. Now, those of you who joined us in Moonlight Town, we hope your preparations for the Pilgrim's Journey are well underway. Fascinating town, Moonlight, just fascinating. Back in the day, the only way to reach the cathedral was using a rope and pulley. So, thanks for building it on a cliff, St. Frangelico. I kid. Frangelica, wonderful saint, wonderful. Anyway, next stop, the Bridge of Atonement. While you atone there, don't miss a magnificent view of beautiful Krat. It's been my pleasure, friends, and enjoy the rest of your journey. I've been your captain on this ride, Gemini! Well, not bad, huh? Oh, I really am good at this. When in doubt, let Gemini be your guide. You look annoyed. What I do? I'm sure it's fine. Let's get a move on, pal. No i zobaczcie, mamy tam z dołu całą drogę, jaką przebyliśmy. Jest ta fabryka, jest też Krat. O, ciekawie to wygląda. I tak rzecznica wspomniała, że ta katedra jest już rozwalona. Oh, something's off. Do you see that over there? I recognize dead puppets. That's to be expected, but what is that? No, wygląda to nieciekawie na pewno. Zobaczcie, tutaj w ogóle coś nie przypominającego ani człowieka, ani marionetki. Będzie to ten nowy rodzaj przeciwnika. No, generalnie szykuje się na pewno ciekawie. Ale to też właśnie tamta grzesznica powiedziała, że tutaj wysłali już paru jakichś ludzi i nikt nie wrócił. No, czyli ciekawie na pewno tutaj nie jest. No też musimy zobaczyć, co tu się wydarzyło. Ale zobaczcie, mamy przerywnik, bo będzie ten nowy właśnie przeciwnik. Zobaczcie, jak on wygląda. To jest taki potwór, który właśnie daje truciznę. No idea what those things are, pal. Approach with caution. No i generalnie oni tak na nas świetnie nabiegają i wtedy możemy je też trafić. No nie wydają się specjalnie silne, ale będą naprawdę ciekawe odmiany tych przeciwników. Są takie zmutowane ludzie, którzy no jakoś tam przez chorobę zmienili się właśnie. Takie coś. Się łatwo oczywiście domyślić. Tutaj mamy nieżywych ich na razie, ale musimy się jakoś przedostać. Dobra, idziemy tutaj. Na razie jest dość spokojnie, bo na razie w sumie widzieliśmy tylko jednego, więc źle nie ma, ale tam już są kolejni, widzicie, jest. A, jeszcze prawie wszedłem w ogień. No i dobra, i na nich warto poczekać, aż oni podbiegną i dopiero wtedy zaatakować. Na nich trzeba troszeczkę ich wyczekać, to jest moim zdaniem najlepsza metoda. O, tutaj są kolejni. No dawaj, biegnij. No i widzicie, jak on tak do nas podbiega, to my go wtedy atakujemy.
a oni podbiegają praktycznie zawsze. Więc ci tacy podstawowi przeciwnicy, no nie są specjalnie wymagający na szczęście. Ale będzie ich oczywiście więcej, będą cięższe też, będą oczywiście też ciężsi. Na razie jest spoko. Okej, tutaj wchodzi kolejny, to tego zbackstabujemy. No dawaj, biegnij. Raz, dwa i trzy. No widzicie, na spokojnie. Tutaj, jak możecie się domyślać, te deski nie są zbyt stabilne, one się załamią, więc nawet nie będziemy tutaj wchodzić, tylko pójdziemy tutaj od razu bokiem, będzie łatwiej tych przeciwników pozałatwiać. Tutaj gdzieś było przejście. O, dokładnie tak, także idziemy. O, i mamy kolejnych. No i tak jak mówię, czekamy, wyczekujemy aż podbiega, raz, dwa, trzy, no i pada. Taka zasada. No i mamy kolejnych. No dawaj. No i widzicie, podbiega. Raz, dwa, trzy. Pada. I dokładnie ja tak z nimi walczę. Myślę, że to jest dość dobra metoda. Z nimi się po prostu nie powinno za bardzo śpieszyć i tak powolutku ich załatwiamy. Ktoś jeszcze? O właśnie, posłyszałem ten charakterystyczny dźwięk, że on też wstawał. No i zobaczcie, kolejny pokonany. Mamy jeszcze troszkę przeciwników. Oj, dobra, kolejny. No i zobaczcie, jakbyśmy weszli po tym moście, no to on by się załamał. Tak, no i byśmy musieli tak dołemić, a wtedy byśmy wpadli w pułapkę, bo tak naprawdę byłoby z 4 albo 5 przeciwników. To zdecydowanie lepiej było sobie to wpierw wyczyścić na dole. No i teraz co? Idziemy dalej. What is happening? What's their problem? Wait, their bodies are strangely altered. I don't know what's going on, but keep those eyes of yours open. Serio, teraz dopiero zauważyłem, że ich ciała są dziwnie zmienione. No chyba widać po tym, że się zamienili w jakieś potwory. Ale dobra. Może ten Gemini nie jest zbyt jakoś spostrzegawczy. No dawaj. Kiedy on tak robi, tak się wyprostowuje, zaczyna robić, a no to wtedy podbiegamy, załatwiamy chłopów i bez problemu. Na razie się wydają dość prości, ale potem będą właśnie te silniejsze wersje. Jedną już chyba niedługo powinniśmy spotkać. To ja i tak niespecjalnie lubię. Nie wiem jak z jej odpornością na elektryczność. O, poczekaj, mamy modlitwę. Poczekajcie, mamy modlitwę kobiety. Boże, modlę się całym sercem. Proszę powściągnij swój gniew na krat. Jak otuliłeś świętego Frangelika anielskimi skrzydłami, tak ocali nas. Jeśli nie możemy uniknąć sądu przez wzgląd na nasze zepsucie, oszczędź proszę moje dziecko od swojego gniewu, nie uczyniło nic złego, błagam, wpuść moją Charlottę do nieba. Jeśli ktokolwiek znajdzie to miejsce, proszę pomódl się za nas i wiedz, że panował tu pełen desperacji smutek. No, czyli jednak nie było tutaj tak dobrze. Módlcie się wy, którzy wyczerpani jesteście i poranieni. No widzicie, miało być to miasto właśnie takim schronieniem, tam właśnie nawet opowiadali, że tutaj jakiś kapłan przyjmuje ścierniwo ognia. No właśnie na nich jest bardzo dobry ogień. Więc trzeba będzie się też zastanowić nad zmianą później broni. Ale generalnie właśnie opowiadali przecież, że tutaj ten kapłan przyjmuje tych wszystkich uchodźców i tak dalej i że to jest generalnie jedno wielkie schronienie. No, tak widać może i było, ale do czasu. Teraz już tutaj tak dobrze nie jest. A tutaj idziemy bokiem i tutaj będziemy mieć zaraz NPC. Takiego dość ciekawego, myślę. Z którym oczywiście z chęcią porozmawiamy, bo da nam też bardzo ciekawy przedmiot, który no jest taki użyteczny, ale też i nie. Zaraz wam opowiem o co chodzi, ale wpierw nic pogadajmy. Mercy, I beg you, don't kill me. I thought you were from the organization. Never mind. My name is Janjo. I'm an a pharmacist. Yes, pharmacist. I'm looking for the legendary gold coin fruit. I was able to use medicine to slow the infection spread. I have the petrification disease and I need a cure. Sorry, I ramble when I'm nervous. Read this. It'll explain things faster than I can. Zobacz, mamy ballada Guilame, chyba się tak to powinno czytać. Guilame, królewski rycerz odnalazł lśniące drzewo na skalitej górze. Jego owoce przypominają złote dukaty i stanowią cudowne błogosławieństwo. Wielu bowiem doznało uleczenia z rozmaitych chorób i zdołało uniknąć zarazy. Uszczęśliwiony Guilame zbudował tam zamek i obwołał sam siebie świętym rycerzem. Pamiętaj jednak gościu, cuda zawsze mają swoją cenę bez względu na to, jak bardzo mogą być urzekające.
Okej, no i coś nam powiesz jeszcze o tym złotym drzewie w takim razie? Many substances can be poisonous. The precise dose is what separates medicine from poison. The gold coin fruit might just be a myth. But in the midst of an epidemic, it might be our salvation. Can you let me know if you find it? I'll give you this by way of payment. Okej, zobaczcie, dostaliśmy właśnie sześcian. I to jest kamień życzeń. Występują różne rodzaje kamienia życzenia, które umieszcza się w sześcianach. Wykorzystanie sześcianu zużywa kamienie życzenia. Można umieścić kamień życzenia w sześcianie, bądź odnowić go u Giana lub za pomocą Stargazero. I w skrócie jest to taki kamień, w który możemy umieścić jakieś różne perki. Te perki są jednorazowe, jak je raz użyjemy, no to trzeba kupić nowe. Jest to na przykład coś, że nam na przykład będzie powoli przyspieszać regenerację życia. Albo na przykład, że te nasze duchy, tych, których wzywamy do pomocy z bossami, tych naszych kumpli, że możemy ich jakoś tam wzmacniać dzięki właśnie temu. No i takie to jest coś, tylko to się bardzo długo aktywuje, także no trzeba uważać, kiedy to się na pewno robi. No i to jest taka zabawka właśnie. I mamy ten sześcian. Możemy poznaczyć sześcian w kamień życzenia. Użycie sześcianu zużywa kamień życzenia, tak jak właśnie mówiliśmy. I starożytni mieszkańcy Kratu mieli zawierzać swoje życzenie gwiazdom. Kamień życzenia można umieścić stworzonym z meteorytu sześcianie, aby ujawnić swoje wyjątkowe moce. The people of ancient Krat knew how to bottle a wish upon a star. They claimed special powers after distilling the wish into a cube made from a meteorite. I don't know how it works, but it's said to react to someone who has ergo and grant them power. If you can help me with the gold coin tree, I'll give you more of this. Seems there's a new threat every day, friend. And no safe place in the world. No place to just take a breath. I'm headed to the St. Frangelico Cathedral. Perhaps find some peace there. If you find the gold coin tree, please find me there. Okej, i możemy właśnie zmienić ten kamień życzenia w kostce, to od tego zacznijmy. No zobaczcie, mamy właśnie ten kamień życzeń i mamy taki właśnie, który dostaliśmy od tego NPC. Tymczasowo przewraca punkty życia. Mityczny kryształ, który można umieścić w sześcianie, zapewnia sześcianowi efekt specjalny. No i właśnie sobie użyjemy i będziemy teraz mieć ten sześcian z taką mocą. I możemy jeszcze z nim porozmawiać. Spytać właśnie o tą kostkę. The people of ancient Krat knew how to bottle a wish upon a star. They claimed special powers. I don't. You ever. Dobra, to już słyszeliśmy, więc to pominąłem. Możemy iść od niego. I możemy tą kostkę też sobie przy okazji już ustawić. Myślę, że na razie mi się nie przyda to tutaj, a ustawmy sobie właśnie tą kostkę. Spoko. Także mamy coś takiego. Tą kostkę myślę, że użyjemy prędzej czy później na spróbę chociażby. A tymczasem mamy tutaj jeszcze jakiś dziennik. Powstaniesz, zaczniesz poszukiwać krainy Boga. Anioł rozpościera skrzydła i obejmuje świętego, a chód popada w zapomnienie. Okej. Okay. Jeszcze mamy skrzyneczkę. Także w skrócie on będzie chciał od nas dukatowe owoce, u niego będziemy ulepszać właśnie tą kostkę, ale jeszcze do zasobnik przełamania Belfrot, spoko, wyposażymy sobie jak najbardziej. Stopień redukcji od porażeń fizycznych, odporność na porażenie, odporność na przełamanie. No dobra, niech będzie na razie to. No i generalnie właśnie zanim jak znajdziemy dukatowe drzewo, to u niego właśnie będziemy mogli tą kostkę sobie zmieniać. Generalnie jeszcze trochę do tego zejdzie, zanim my tam w ogóle to dukatowe drzewo znajdziemy. On też, jak mówił, cierpi na zespół petryfikacji, czyli właśnie to, co chyba zamienia tych wszystkich ludzi w potwory, także jakbyśmy znaleźli, by to zadziałało na niego, byśmy mu pomogli, no to znaczy, że tą zarazę da się jakoś wyleczyć. No, słyszymy jakieś ciekawe dźwięki, niezrozumiałe całkowicie. No, to nie brzmi na pewno dobrze. No i zobaczcie, jest ta katedra. I tutaj trwa jakaś wielka walka. A oczywiście tutaj marionetki walczą z tymi. No marionetki raczej nie miały w ogóle, zobaczcie, z nimi szans. I tam będziemy mieć już takiego większego też przeciwnika. On jest troszeczkę irytujący, ja go nie za bardzo lubię. Ale jakoś spróbujemy zobaczyć. Jest bardzo szybki na pewno. Ale dobra, trzeba z nim zawalczyć, nie ma to...
No zobaczcie, no ma te potężne ataki. Strzelmy w niego może. On nic mu to nie zrobiło praktycznie. No zobaczcie. I mnie zabił nawet. O kurczę. A to chyba w ogóle pierwsza śmierć. Nie kojarzę, żebyśmy chyba wcześniej zginęli. A może i zginęliśmy, ale naprawdę nie kojarzę takiego momentu. A tutaj zobaczcie, załatwił mnie niestety. I jesteśmy na samym początku praktycznie. A tu jeszcze przedmiot jest. Fragment jasnego ergo. Dobrze, to tą lokację myślę sobie przebiegniemy do tamtego miejsca, do tej katedry. Tutaj nie będziemy się tymi przeciwnikami przejmować. No tego tylko załatwimy. Widzicie, chciałem użyć tego baśniowego kunsztu, ale użyłem tego w złym momencie. No i on to wykorzystał i mnie wybił z równowagi. No szkoda. Szkoda na pewno i musieliśmy tam ginąć, no ale tak jak mówię, ja tego przeciwnika tak średnio lubię, ale zaraz sobie z nim poradzimy. Także spokojnie. Za drugim razem już na pewno pójdzie lepiej. Także biegniemy. A tutaj oczywiście oni zaraz zgubią całkowicie nami zainteresowanie. Dojdziemy sobie do tej katedry. I nie będzie problemu. A i teraz mam nadzieję, że pójdzie mi to lepiej, bo troszkę słabo to wyglądało. Troszkę mnie zmiótł z planszy ten przeciwnik, ale damy sobie radę na pewno zaraz. No i widzicie, jest za nami to ergo, zanim to nasze ergo, jak je zdobędziemy, no to odzyskamy to właśnie wszystko, co straciliśmy wcześniej. No tylko trzeba go pokonać. To tutaj bardzo dobrze obrażenia od ognia by weszły na pewno na niego. A ja go strasznie nie lubię. O, widzicie, jeszcze jakieś truciznę nam zamiotał. No, jest dość mocny, trzeba mu przyznać. Ajajaj, no. Dobra, weźmy to. Dobra. Jeszcze raz. Okej. Dobra. Warto się troszeczkę też wycofać. I jeszcze raz. Okej, udało się wytrącić go z równowagi i możemy go ogłuszyć. No i to wystarczy. No, całe szczęście. No troszeczkę rzeczywiście widzieliście, że ja straciłem. Tutaj mamy za niego ścierniwo kwasu. Czyli takie nowe ścierniwo, które nakłada właśnie truciznę na naszą broń. No i to rzeczywiście już było troszeczkę ciężkie, ale daliśmy radę. No generalnie polecam tutaj obrażenia od ognia sobie zainwestować. Jednak broń z elektrycznością nie jest taka dobra na niego, ale też nie wiem, czy warto aktualnie zmieniać, bo też no ta broń jest dobra aktualnie, co ją mamy, więc ja bym zostawił sobie ją i tak. Ale można się powoli zastanowić nad jakąś zmianą. A ja myślę, że na razie i tak ją będę jeszcze ulepszał. No i dobrze, zobaczcie, mamy tą katedrę, że wchodzimy do środka. No wiecie, to też ta inaczej walka wyglądała, jakbym trafił tym baśniowym kunsztem, a jako że ja tam zmisowałem to, no to się nie udało nic zrobić. Zobaczcie, mamy Stargazer. I mamy znowu tego gościa, co go przed chwilą dopiero tam widzieliśmy. Także pogadajmy jeszcze z nim. Gold coin trees are said to blossom when plague stalks the land. Perhaps they've already bloomed somewhere in Krot. Okej, to nic nam więcej nie powie. Tylko po prostu sobie tu stoi. Może jakbyśmy go tam pominęli, żeby go tutaj zobaczyć, szczerze nie wiem. Ale zobaczcie, tutaj na tym pomniku też jest ta zaraza zielona i to jest prawdopodobnie ten kapłan, tak? Który tutaj sprowadzał wszystkich. Wy, którzy rozgrzeszyliście, ukoście się spośród łez, naprzód mogą ruszyć jedynie ci, którzy oczyścili swe dusze. Okej. Dobra, to odpocznijmy przy tym Stargazerze i myślę, że możemy się przenieść, nawet, nie no, kamień życzenia zostawimy, możemy się przenieść nawet na chwilkę do Kratu, bo dostaliśmy dużo ulepszeń do broni. Moglibyśmy sobie tą brońkę jeszcze na ten moment ulepszyć troszeczkę. Że nie będzie to głupi pomysł. Ewentualnie zastanowić się też może nad zmianą rękojeści. Też bym się nad tym mocno mógł zastanowić. Rękę Legionu można wytworzyć. Właśnie tylko pytanie, czy my mamy rękę Legionu? Mamy, poczekajcie. Nie mamy wtyczki Legionu. Mamy tylko potężny wzmacniacz Legionu, dzięki któremu możemy zrobić rękę, która nam daje płomienie. A do reszty jest potrzebna wtyczka Legionu. Dobra, a to wiecie, to zróbmy sobie to. Bo w sumie ci przeciwnicy są mocno odporni na ogień.
Więc moglibyśmy sobie to zrobić. Tutaj na razie nie chcę nic. Zwiększa zasięg ataku ogniem. Dobra, weźmy sobie to na razie. W sumie nie korzystałem chyba w ogóle z tej ręki, więc dlaczego by nie? To sobie ją od razu zaraz założymy. Tylko chodźmy jeszcze oczywiście do tego, do tej Eugenie. Czekajcie, tam się coś świeci nowego? Użyłam to wszystko zgodnie z zasadami. Nie, to już widzieliśmy. Pogadajmy jeszcze z nią. Ulepszmy broń. Zobaczcie, możemy księżycowym kamieniem półksiężyca ulepszyć. Dobra, to ulepszamy. No i spoko, mamy plus 4, czyli 90 plus 84, a jeśli chodzi na przykład o tą broń, to jest 144, to jest trochę mniej, ale ona nie jest ulepszona w ogóle. No trzeba będzie powoli chyba odejść od tej broni. Dobra, to myślę, że się jeszcze zastanowię poza odcinkiem, co by sobie tutaj wybrać. Na razie zostańmy przy tym, ulepszmy sobie również, zmieńmy sobie tą rękę. Wymień kamień szlifierski, nie. Zmontuj broń, nie. Zmień rękę regionu, to jest to. I weźmy sobie tą ogniową. Może się tutaj naprawdę fajnie przydać, fajnie zadziałać. Czy u ciebie coś możemy kupić ciekawego? No nie masz nic fajnego. Dobrze, to myślę, że w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek. Doszliśmy do tego klasztoru, poznaliśmy też nowych przeciwników. No i stamtąd będziemy ruszać, dowiedzieć się co się stało, no i może odnaleźć tego kapłana, może on nam też więcej powie. Także to się będziemy zajmować w następnym odcinku, także dzięki bardzo za uwagę, zostawcie suba i lajka, jeśli odcinek wam się podobał, no i zapraszam również na inne serie na moim kanale. Trzymajcie się ciepło, do następnego, na razie, hej!